sobie sami wykonać zdjęcie, ale oczywiście to się nie sprawdziło, dlatego że aparaty w tym czasie były słabej jakości, ale kto chciał, to sobie takie zdjęcie wykonał. I tu mamy napis marki Nokia Series, E-Series, dlatego że to jest, widzimy, E75. I tutaj są otwory na nasz główny głośnik. I teraz sobie zobaczymy pod baterią. Bateria oryginalna w tym telefonie to BL4U. To taka bateria, zobaczmy, posiadała 1000 mAh. Musiała już tyle mieć, choć i tak była zbyt słaba jak na ten telefon, ale w telefonach z Symbianem tak szybko bateria nie uciekała. Nie pobierały tak dużo prądu i tu widzimy wyprodukowana w Chinach. Tutaj pod nalepką e-mail zobaczymy markę Nokia, wersja softu model E75 i została wyprodukowana w Finlandii, ale marka Nokia produkowała również telefony w Węgrzech, w Niemczech, w Rumunii, w Chinach, w Wietnamie, w Indiach. Naprawdę było dużo państw, w których Nokia produkowała swoje modele telefonów. I teraz sobie telefon uruchomimy i tutaj sprawdzimy jego podstawowe funkcje. Oczywiście w tym przypadku telefonik możemy uruchomić bez karty SIM. Tutaj klawiszem włączania. Oczywiście jak sobie sprawdzimy już tutaj podstawowe funkcje, to później przejdziemy do demontażu i montażu tego telefoniku. I tutaj zobaczmy, bardzo szybko nam zalogował się do menu. Tu z samej góry mamy nasz kalendarz, później kontakty, wiadomości. My sobie tutaj od razu przejdziemy do naszych wiadomości i sprawdzimy, jak pisałoby się SMS-y na klawiaturze numerycznej i na klawiaturze tej QWERTY. Po to ona została tutaj stworzona. Na klawiaturze tutaj numerycznej dość oporowo się tutaj użytkuje ten telefon, dlatego że są bardzo małe klawisze i dość przypadkowo można włączyć drugi klawisz. A zobaczymy tutaj na klawiaturze QWERTY. Na klawiaturze QWERTY jest o wiele wygodniej. Jeśli oczywiście się przyzwyczajimy do tej klawiaturki, to naprawdę będzie bardzo szybko się pisało SMS-y, bo są klawisze dość duże i bardzo mięciutko się tutaj włącza, więc naprawdę spoko jest. I tu widzicie, czujnik ruchu się przełącza nam od razu z automatu na poziom i pion tego telefonu. Tutaj mamy rejestr naszych połączeń, galeria. W galerii znajdują się oczywiście zdjęcia, wideo, utwory, audio i tak dalej. My sobie może przejdziemy do audio, ale w tym przypadku widzę, że ktoś nam po prostu usunął nasze dźwięki. Tu tylko widzimy dźwięki, które zostały wybrane przez użytkownika. No i taki dźwięk sobie tutaj otworzymy, zobaczymy sobie w ogóle, jak sobie telefon radzi. Ale tutaj widzę, że ktoś po prostu dograł sobie dzwonki oryginalne z Sony Ericssona. To uruchomimy sobie dzwonki z Sony Ericssona. No właśnie, to popularny ring. I jeszcze kolejne z Sony Ericssona. I zobaczcie, ciekawa sprawa. Ktoś sobie zakupił Nokię, ale był bardzo fanem Sony Ericssona i po prostu zostawił sobie dzwonki z Sony Ericssona najfajniejsze. I to tyle jeśli chodzi o dzwonki. Telefon sprawuje się bardzo dobrze jeśli chodzi o dzwonki. Dobra jakość dźwięków i dość głośny telefon na dzwonkach. Tutaj oczywiście internet, możemy skorzystać z internetu, z tego telefonu oczywiście. Dogrywamy sobie odpowiednią najnowszą operę, najlepiej JAR, bo jeśli chodzi o tutaj operę inną, być może jeszcze
są jeszcze z Google'a Chroma. Też dają sobie radę jeszcze w tych czasach, ale musicie sobie poszukać, bo dość ciężko znaleźć te Google Chroma. I tu widzimy były jeszcze aplikacje Ovi. Aplikacja Ovi oczywiście to był sklep Nokii, który mogliśmy sobie kupić po prostu odpowiednie nasze aplikacje. Podobnie jak teraz w androidowych telefonach. I tutaj biuro, menadżer plików, tutaj podstawowe aplikacje, jakie przystały na Symbianowy telefon. Tu otwieramy sobie zipa, otwieramy RAR, odtwarzamy też PDF-a, doki, różnego typu tutaj dokumenty. Oczywiście możemy sobie wybrać odpowiednie aplikacje, które odtwarzają o wiele więcej tutaj naszych plików, ale teraz będzie dość ciężko, bo SIS jako aplikacja raczej już nie będzie funkcjonowała. Musimy troszkę pokombinować i zhakować nasz system Symbian. I tu nasze pliki, jak widzicie, pliki pamięci telefonu, pliki audio, ktoś nam usunął. Ale tu widzimy, zostały już nam się 2 pliki, ale tylko pliki SMS-owe. Niestety. I tu mamy oczywiście e-mail. E-mail był podstawową tej funkcją w biznesowych telefonach z serii E. Tu mamy panele sterowania, profile, tematy, telefon. Tutaj możemy aktualizować oprogramowanie nasze. Oczywiście w tych czasach już nie ma takiej opcji, żeby nasz soft zaktualizować w tej Nokii. Łącza. Tu mamy oczywiście Bluetooth, sieć Wi-Fi, WLAN, którą możemy sobie tutaj korzystać przez nasze Wi-Fi, przez darmowy internet. USB, przesłanie przez USB, menadżer aplikacji, podstawowe ustawienia. I tu widzimy personalizacja, tutaj widzicie podstawowe funkcje ustawień w tym telefonie. Zobaczymy sobie do sieci. No niestety w tym przypadku nie możemy tego sprawdzić, ale ten telefon obsługuje spokojnie sieć 3G, Edge, 2G i GPRS. Tutaj ustawienia naszych połączeń i ustawienia naszej aplikacji. I co tu ciekawego jeszcze znajdziemy? Transfer, tryby, synchronizacja, drukarka. Oczywiście możemy tutaj dokumenty i nasze zdjęcia drukować poprzez nasz komputer z automatu. Tutaj mamy aplikację specjalną. Pomoc, tu jest samouczek, jeśli chodzi o ten telefon. I tutaj nasze aplikacje dodatkowe. W tym telefonie też jest GPS, który poprowadzi nas do celu bez internetu. Wgrywamy odpowiednie tutaj mapy. Oczywiście mapy na przełomie 2010-2011 roku. Takie mapy teraz oczywiście są ciężko dostępne, ale jeśli sobie znajdziemy takie mapy, no to możemy sobie tutaj podziałać. I jeszcze oczywiście one nie są aktualizowane, więc w takich miejscowościach, gdzie drogi powstały po 2011 roku, no to już oczywiście będzie nam ciężko dojechać tymi nowymi drogami. Musimy po prostu się poruszać starymi drogami. I tu widzimy jeszcze multimedia, odtwarzacz MP3, nasz aparacik. Sprawdzimy sobie nasz aparacik. Jak sobie tutaj wykonuję zdjęcie i zrobimy zdjęcie na przykład takiej Motorola StarTAC. Tutaj spróbujemy bocznym. Tutaj klawiszem z automatu. Akurat to jest nagrywanie, musimy sobie przełączyć na aparat. I tutaj zobaczmy, przełączyłem sobie już na autofokus, na aparat. I właśnie widzimy, że telefon posiada autofokusa i jak łapie, fajnie nam ostrość bliska. Takie Motorola StarTAC. Dioda podświetlenia daje radę w tym telefonie i zobaczcie, jak wyszło nam zdjęcie.
tutaj opcję i tak wyszło zdjęcie 3,2 megapikselowym aparacikiem z tej Nokii E75. No wy tego może tego nie widzicie, ale naprawdę jakość zdjęcia jest dobra w tym telefonie. Naprawdę polecam, jeśli chodzi o ten model. W takim modelu klasycznym. I sobie sprawdzimy jeszcze, z którego roku ten telefonik pochodzi. Gwiazdka, kratka, 4.0 kratka. I tu z samej góry widzimy wersję naszego oprogramowania. W tym przypadku wersję naszego oprogramowania, która została chyba aktualizowana. Najnowsza 2010 marzec 31. No prawie kwiecień, ale 2010 roku ten telefonik został wprowadzony na rynek, jak widzimy. I to wszystko, jeśli chodzi o podstawowe tutaj informacje tego telefoniku. I teraz przejdziemy do demontażu i montażu tego telefonu. I ściągamy tutaj tylną klapkę. Wyciągamy naszą baterię, kartę SIM i kartę pamięci. No i teraz zabieramy się tutaj do odkręcenia naszych śrubek. Tutaj odwracamy telefon na drugą stronę. I tutaj zobaczcie, mamy do odkręcenia jedną, drugą, trzecią i czwartą śrubkę. Odkręcamy je wszystkie. W tym przypadku są to śrubki gwiazdkowe, ciut mniejsze jak w Nokii 3 czy 10. Tutaj oczywiście delikatnie sobie odkręcamy, by je tutaj nie uszkodzić. Nie przykręcamy tutaj zbyt gwałtownie. I trzecia śrubeczka i tobie czwarta śrubeczka. Oczywiście pamiętajcie, bo w tym przypadku będzie dość spora ilość śrubek w tym telefonie, więc sobie odkładamy, ja mam, widzicie, matę magnesową. Tutaj w odpowiednie miejsce pokładajcie sobie tak, żeby później pamiętać, w którym miejscu była nasza śrubeczka, bo to są różne wielkości, szerokości i tak dalej, i tak dalej. Teraz sobie podwadzamy nasz korpusik przedni tutaj wraz z przednią budową tu w tym miejscu. Tutaj zobaczmy. I tutaj sobie jedziemy po całej długości. O, jak widzicie teraz obudowa nasza przednia już samoczynnie tutaj odeszła. Nasza nakładka klawiaturki numeryczno-funkcyjnej. I teraz zobaczmy nasz tutaj wyświetlacz. Nasz wyświetlacz to jest płytka naszej klawiaturki numeryczno-funkcyjnej. I teraz podwadzamy nasz wyświetlacz. Najlepiej tutaj od samego dołu. Tutaj zobaczmy. Tutaj jest mocno tutaj spięte z tej strony i po drugiej stronie, więc tutaj uważajmy, by nasz wyświetlacz nie uszkodzić. Tutaj delikatnie u samej góry podwadzamy. Tutaj najlepiej pazurkiem, jeśli mamy, bo jakimś płaskim narzędziem plastikowym. Tutaj zobaczcie, puściło. I teraz oczywiście tutaj podwadzamy w tym miejscu nasz wyświetlacz, odłączamy od płytki i wyciągamy go. Tutaj kolejnym krokiem będzie odkręcenie kolejnych śrubek. W tym przypadku zobaczmy, są tutaj ukryte śrubki. Tu jest jedna i tu jest druga śrubka. Są to te same śrubki gwiazdkowe, jak poprzednio odkręcaliśmy. I tu jest druga. I odkładam sobie na bok, oczywiście w inne miejsce, bo to są całkiem inne śrubki, żeby pamiętać sobie. Teraz, żeby tą całą tutaj, widzicie, ramkę, co łączy nasz tył, wyciągnąć, musimy tutaj odkręcić z drugiej strony nasze śrubki. Tutaj tą jedną i tutaj tą drugą. Tu jest jedna i tutaj druga. Tutaj zobaczmy. I ponownie sobie odkładamy w inne miejsce te śrubki. By oczywiście pamiętać, by
sobie nie pomylić. I teraz odwracamy nasz cały telefon i teraz zobaczcie, tutaj całość nam już puściła. I tutaj widzimy naszą taśmę od, tutaj w tym przypadku od naszej klawiaturki numeryczno-funkcyjnej. Tu mamy kolejną śrubkę do odkręcenia, w tym przypadku na płycie głównej. Odkręcamy sobie ją. Odkładamy jeszcze w inne miejsce. Teraz sobie podwadzamy tą całą nakładkę klawiaturki, tutaj QWERTY. Tutaj jest bardzo prosto, zobaczcie, sobie to może uda mi się w tym przypadku podwadzić pazurkiem. A jak nie, to podwadzę takim tutaj otwierakiem. Tutaj są zaczaski, tutaj jeden zaczask, zobaczcie, tu jest drugi, tu jest trzeci. I podwadzamy sobie tutaj po całej długości. Nasza nakładka klawiaturki. I tutaj zobaczmy, już mamy prawie naszą tasiemkę, ale ona tu się chowa pod spodem. Tutaj zobaczcie. Teraz sobie odkręcimy jeszcze, tutaj zobaczmy, poszukajmy naszych śrubek. Tu jest jedna czarna w tym miejscu, następnie szukamy sobie kolejnej śrubki. No i to chyba tyle, jeśli chodzi o płytę główną, więc sobie odkręcamy tutaj tą śrubkę. Odkładamy ją do tej śrubki, którą wcześniej odkręciliśmy tutaj u samej góry na płycie głównej. I teraz sobie jeszcze odkręcimy nasze wszystkie śrubki tutaj z tyłu. Pozostałe. Tu jest jedna, druga i trzecia śrubka. I wysypujemy sobie śrubki. Tutaj zobaczmy, śrubki są podobnej wielkości, więc sobie odkładamy na bok. To są takie same śrubki jak tu w tych miejscach, więc odkładamy sobie te śrubki do tych śrubek, które właśnie odkręcimy tutaj w tych miejscach. Jest ich wszystkich 5. Jedna, druga, trzecia, czwarta, piąta. Takiej samej wielkości. No i teraz zobaczmy, możemy podwadzić tutaj płytę główną. Tutaj sobie spróbujemy podwadzić w takim miejscu, by tutaj nie uszkodzić w ogóle żadnych elementów na płycie głównej. Oczywiście uważajmy na to. Może sobie tutaj spróbujmy, albo uważajmy na naszą tutaj taśmę główną, by ją nie uszkodzić podczas tego demontażu. Tutaj podwadzajmy sobie naszą płytę. A tu zobaczmy, tu mamy taką specjalną zatyczkę, która zasłania naszą tutaj tasiemkę. Zobaczcie, tutaj ona tak wygląda, więc sobie ją może już odepniemy, by nam po prostu nie przeszkadzała. I tak to wygląda, jeśli chodzi o ten model. Jest prawie w całości rozebrany. Tutaj płyta główna została nam do rozbiórki i podwadzamy sobie płytę tutaj w takich miejscach. Zobaczymy sobie tutaj pod naszymi portami. I tutaj zobaczcie, już nam wszystko bardzo prosto wyszło i zostały nam klawisze do wyciągnięcia. Tutaj klawisze dość mocno nam trzymają. Trochę się tutaj wcięła nasza płyta główna. Tutaj zobaczcie. Jak widzicie, już wszystko nam wyszło fajnie.
I tak wygląda, jeśli chodzi o demontaż tej Nokii E75. Nie jest on taki banalnie prosty, troszkę wymaga tutaj zaangażowania, przemyślenia, żeby po prostu nic nie uszkodzić na tej płycie głównej i nic nie uszkodzić żadnego tutaj podzespołu. Tutaj mamy klawisze filmiku. Dzięki za oglądanie tego filmiku zapraszam Was również na kolejne moje filmiki z udziałem Nokii, Sony Ericssonów, Siemensów, Motorola i innych ciekawych telefonów klasycznych. Więcej informacji odnośnie tego telefonu, tego modelu zobaczcie sobie pod tym filmem. Cześć!